prawie gotowy, rowerek też gotowy. Oto właśnie on, już prawie całkowicie spakowany. No i co? Trzeba ruszać. Wyjechałem w końcu z Negombo i skierowałem się oczywiście na północ, bo wymyśliłem sobie, że dojadę na północny koniec wyspy. Wyspy w sensie całej Sri Lanki, no ale nic, ostatecznie się to nie udało. Po paru kilometrach dość uciążliwej jazdy główną drogą i ocierania się o tuk-tuki skręciłem w stronę wybrzeża i tam jechałem sobie już względnie spokojną drogą, tak zwaną Beach Road. Niestety nazwa była na początku nieco myląca, bo droga niezupełnie przebiegała przy plaży. Ten region jest dosyć gęsto zaludniony, jedna wioska przechodziła w drugą i plażowych widoków raczej nie było. Dzień dobry. Krótka opowieść z dnia dzisiejszego, właściwie z poranka albo przedpołudnia 18 stycznia jest taka, że w końcu wyjechałem z Negombo. Nawet dość wcześnie, bo kilka minut po 9. Ale niestety okazało się, że zgubiłem gdzieś swój kask. Znaczy właściwie nie mogłem go zgubić, bo prawdopodobnie w ogóle go tu nie przywiozłem. Myślę, że leży sobie spokojnie u mnie w garażu. No i tak bez kasku, no i w sumie jeżdżę bez kasku. Ale potem będą góry, to już bym chciał ten kask mieć, a pewnie w górach nie będzie żadnego sklepu. No i cudownym zbiegiem okoliczności, dzięki sklepowi Sugar Cycles stałem się właścicielem tego przepięknego, nowoczesnego, chińskiego zapewne kasku, który jest wyposażony w mnóstwo różnych funkcji, na przykład w kolor czerwony. Red one. I w zapięcie pod szyją. No i mam nadzieję, że mi posłuży do końca tej podróży. O, i jak się pięknie zrymowało. Jest taki odcinek, gdzie droga powinna się raczej nazywać Fish Market Road, bo targi rybne ciągnęły się na sporym odcinku. Z jednej strony było to trochę upierdliwe, bo trzeba było lawirować w tłumie, a z drugiej strony było nawet ciekawie. Najciekawsza była oczywiście pani na skuterze w sukience w krochy, a po tej pani i po krochach już się niewiele działo. To wreszcie jakaś normalna droga, jak to w trzecim świecie. Nie asfalt i asfalt. Zatrzymałem się na chwilę na soczek w restauracji rybnej z szyldem w języku rosyjskim. Właścicielka nie była Rosjanką, tylko taką dość korpulentną lankijką, która bez przerwy trzaskała sobie selfiki. Chyba ze 20 selfików trzasnęła w czasie mojej krótkiej wizyty. Ja trzasnąłem może 2 soczki, 2 fotki samej knajpki i pojechałem dalej. Kolejną ciekawostką był przejazd przez cmentarz, który był po obu stronach drogi. I zastanawiałem się, czy to mógł być cmentarz ofiar tsunami z 2004 roku. Ale tsunami chyba uderzyło w południowe i wschodnie wybrzeże, a nie w zachodnie. Kolejną ciekawostką była rozmowa z gościem eksportującym muszle, który mnie zaczepił podczas postoju pod drzewem. Myślałem, że będzie chciał mi coś sprzedać, ale on chciał tylko sobie po prostu pogadać. No więc pogadaliśmy sobie sympatycznie. Krótko potem dojechałem do celu podróży. Tym celem było miasto Chilau.
Nie żeby tam było cokolwiek ciekawego, ale było to pierwsze większe miasto w kierunku północnym, no i spodziewałem się, że uda mi się tam znaleźć względnie sensowny nocleg. Dojechałem na miejsce około godziny 13, dosyć wcześnie. No i pierwsze wrażenie w środku dnia było średnio przyjemne. To było po prostu brudne, głośne, zatłoczone miasto bez jakichkolwiek charakterystycznych obiektów. Do tego przy plaży stały tablice ostrzegające przed kąpielą i informujące o ofiarach śmiertelnych, a ja liczyłem na jakieś pływanko. Szybko znalazłem hotel Atina. Co prawda w moim pokoju nie działał kibelek, ale mogłem skorzystać z niego w sąsiednim pokoju. Upał wymęczył mnie dosyć mocno, więc spadłem najpierw na popołudniową drzemkę. No a pod wieczór wybrałem się na przejażdżkę po mieście. Jeśli kogoś bardzo to interesuje, jak się jeździ po zatłoczonych miastach Sri Lanki, to zapraszam do obejrzenia dłuższego filmu z tej przejażdżki. Link w komentarzu albo gdzieś tutaj na ekranie powinien się pojawić. Przejechałem przez naprawdę biedne, nieco smutne północne przedmieścia. Dzieciaki krzyczały za mną money, money, a dorośli czasami wydawali jakieś nieartykułowane dźwięki. Nie żeby było jakoś niebezpiecznie, było po prostu może niezbyt przyjemnie przez moment. Dojechałem do tego dzikiego wysypiska śmieci, zawróciłem, no i już po ciemku wróciłem do hotelu. Zahaczyłem jeszcze po drodze o knajpę. Fine, how are you? Oferta gastronomiczna w Chilao nie jest jakaś specjalnie bogata, ale udało mi się znaleźć jakąś hinduską knajpę, no i przede wszystkim bar z sokami owocowymi, które są często serwowane z gałką lodu na wierzchu. Jak tu nie użyć słomki? W sumie fajnie było też zobaczyć innych rowerzystów na drodze. To się może wydawać niezbyt istotną rzeczą, ale widok rowerzystów oznacza, że kierowcy są przyzwyczajeni do ich obecności i nie zachowują się w jakiś nieprzewidywalny czy agresywny sposób. Tyle raportu z pierwszego dnia wycieczki, prawdziwej wycieczki. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszam do subskrypcji kanału i do oglądania kolejnych odcinków, które nadejdą już wkrótce.